Zapraszam na tą niezwykłą francusko-kanaryjską przygodę. To będzie niesamowita przygoda jak pierwsze wejście na peron pociągowy. Więc zapraszam na tą niezwykłą przygodę pełnej muzyki, rapu, Naruto i oczywiście i innych pierogów. Zapraszam na tą przygodę. Oto czołówka do Krzysztof pyta, nie mylić z pytonem Klubu Ciekawych Osób. Serdecznie zapraszamy. Szanowni Państwo, witamy na kolejnym odcinku Klubu Ciekawych Osób. Dzisiaj mamy pierwszy wywiad podwójny z naszymi wolontariuszami i drugi wywiad po angielsku. Także witamy naszych wolontariuszy, pani Marta, pan Clement. Dzień dobry. I prowadzący Krzysztof pyta. Nie mylić z pytanem. Także zaczynamy. Guys, first question. What do you do here? Why did you arrive to Poland? Aha. You want to start? We are doing a European volunteering project, and we are just working for a year in Adapa as helping the therapists with the job. And at least I chose Poland because I wanted to come to a country that is very different to mine, and I don't regret. You don't regret, okej. Pani Marta, jak wiecie, jest wolontariuszką. Przyjechała do nas pracować w naszej fundacji, pomagać terapeutom w codziennych obowiązkach i wybrała Polskę, ponieważ chciała poznać państwo, które jest totalnie inne od jej państwa, a jakie to państwo, zaraz się dowiemy. I powiedziała, że nie żałuje, to jest bardzo ważne. What about you, man? As Marta said, we are voluntariusz here. We are helping therapists with different workshops, RTC, computer, and for 1 year. And for my case, I came because I am interested by social work and helping people. So after my bachelor in sociology, I wanted professional experience and also discovering new cultures. So why not Poland? It was not a target at the beginning, but I enjoy it. Yeah. Okej. Pan Clement również jest wolontariuszem. Chciał się sprawdzić w pracy z ludźmi, pomagać ludziom i jest u nas. Nie wybierał Polski, nie mam nic przeciwko temu, że to była akurat Polska, po prostu chciał zdobyć to doświadczenie i jest. Także super. Okay, thank you guys. Next question is, where are you from? Tell us something about your countries, your cities. I am from Tenerife, the biggest island in the Canary Islands archipelago, and it's located in Africa, next to the coast of Morocco and Western Sahara. It's cool. It's cool. Good point. Pani Marta jest z Teneryfy, z największej wyspy Canary Island, na Wyspach Kanaryjskich i to jest niedaleko Maroka i pustyni Sahara. Także kawałek do nas miała. What about you, Clement? I am from France, precisely Toulouse, West South City. I born here, I live here until my 20 years old, and well, really subjective, but I enjoy a lot the city, and it's also, what can I say, it's close to Spain, not that far away, and good weather, sympathetic people. Okay, thanks. Thanks. Pan Clement jest z Francji, z Toulouse, na południowym zachodzie Francji, niedaleko Hiszpanii. No i mówi, że podoba mu się jego miasto, są sympatyczni ludzie i bardzo mi się tam podoba. Okay, now about Poland. What do you think about Poland, and what surprised you so far in Poland, in Polish people, Poland as a country? Did anything surprise you? Yeah, good question. Maybe the first things come to my mind is the winter.
with a strong winter, my first strongest winter in my life, I think. For the temperature, the snow. Snow. I mean, I saw it in my life, but like this, never. And yes, I enjoy a lot this at least the snow. And a lot of people in Poland that I met said I don't enjoy. Maybe because they're used to it, I don't know. And but my impression of Poland, and especially Miasto, is super positive because a lot of people told me, yeah, you know, 3 cities, great place to live. The 3 different cities have different energy. And Gdynia precisely, at the beginning it was complicated, but I learned to appreciate the place. And it's super chill atmosphere, good to live here. Okay. Yeah. Pan Clement mówi, że co go zaskoczyło najbardziej w Polsce to zima i śnieg, bo kiedyś widział śnieg i zimę, ale nie taką silną jak tutaj, taką mocną. I bardzo mi się podoba to miasto, mówi, że ma pozytywną energię, jest super miejscem do życia. Marta, what about you? For me, about Gdynia specifically, it surprised me how well connected the city is. I'm living not in the city center, like kind of between Sopot and Gdynia, but there is always a bus in 5 minutes, every 5 minutes to go to the city center, and I never had to walk more than 10 minutes from the stop to go somewhere. And also you can find the forest everywhere. It's a big city, but the nature is so close, and we have the sea, and we have these hills, and we everything. You can find everything in Gdynia. Wow, pani Marta jest bardzo zaskoczona pozytywnie Gdynią, mówi, że jest bardzo dobrze skomunikowana, nigdy nie musiała chodzić więcej niż 10 minut, żeby gdzieś dojść, mimo że nie mieszka w centrum miasta, także ZKMK propsy. I bardzo się jej podoba to, że jest miastem, mimo że jest takim modernistycznym miastem i takim nowoczesnym, to jest też bardzo blisko natura, wzgórza i las, pełno lasów, a pani Marta, jak się zaraz dowiecie, też lubi naturę. Thank you. Co najbardziej się podobało w Polsce, jakie się udało miejsce zobaczyć? Jakie były pierwsze, czy były jakieś plusy i minusy, czy jakieś wady i zalety, czy nie było ich w ogóle? Krzysztof, what did you see through this? What did you see? What did you visit in Poland? What did you like the most? And what did you like the least? Did something surprise you positive? Did something surprise you negative? Okay. Emily said that she didn't like Łódź. There's a city in Poland. She didn't like Łódź. I visited the bigger cities like Kraków, Warsaw, Poznan. I think that's all 3 cities, and some little cities like Puck, Alborg. And so far I liked all of them. They look very well designed, and it's very easy to take a train. The train connections are also very nice and cheap, which in Spain it doesn't happen. But I think my favorite place I've been so far is around Kartuze. Yes, and specifically one lake that I don't remember the name, but I went in spring, and everything was so beautiful. There was such a good weather, good light, and everything full of flowers. It was a nice excursion. I liked it. Okej. Pani Marta, jak pewnie zrozumieliście, była w największych miastach polskich, była też w mniejszych, jak Puck i Malbork. Najbardziej podobał się jednak Kartuzy i jezioro, które tam przy okolicy zwiedziła, bo była tam wiosną i było, jak to pani podkreślała, było pięknie, było wszystko idealne, światło, słońce i wszystko super. What about you? I did also the big cities, the biggest cities, and some middle size like Torun or Zamość. And I think the cities I enjoy the most was Wrocław. Yes, Wrocław, because of all of these bridges in the city, this island of churches, if I can call like this,
and these little gnomes, this little guy. Yes. This I think it was the most surprising things that I saw related to cities in Poland. And well, it's close to here, but the city center of Gdańsk is also super charismatic and not only one street, you know, it's like an area. So I think it is two, Gdańsk and Wrocław, great. Pan Clement również odwiedził te największe miasta, ale największe wrażenie na nim zrobił Gdańsk, Starówka w Gdańsku, jako takie najbardziej klimatyczna, i Wrocław, ze względu na dużą ilość mostów i te wrocławskie krasnale, które są rozmieszczone na w całym mieście. Okej, teraz zapytamy o czas wolny. Guys, what do you like doing in your free time? I enjoy to go to run. Run? Biega. Read book, drink coffee, discovering Poland, especially. I mean, I am not moving that much in my day-to-day in France. Like here in Poland, because we are here 1 year. Usually, at least 1 weekend per month, we are with some people planning to go somewhere. What else? Yeah, chilling and going around the city center. Okej. Yeah. Oprócz tego, że lubi biegać, to jeszcze lubi pić kawę i chodzić po mieście, czytać książki. Jest zwolennikiem. I podróżuje. Mówił, że nigdy nie podróżował tak dużo we Francji, jak podróżuje teraz, że w zasadzie każdy weekend, co najmniej jeden weekend w miesiącu gdzieś się umawiałem ze znajomymi, gdzieś wyjeżdżałem, żeby coś zobaczyć. Także mają tylko rok na to, więc chcę poznać Polskę jak najlepiej. Marta, what about you? I like doing walks around the forest with my friends. I also like to do sewing. I make clothes by hand, and I play some music sometimes. Okej. Marta lubi grać na instrumentach, szyje ubrania sama i uwielbia chodzić po lasach. Ja też się przykładam z grą z muzyką na instrumentach i czył jakiś muzyk, który zainspirował najbardziej do rozpoczęcia tej muzycznej przygody. Wow. Marta, how did you start your adventure with music and playing the instruments? And Krzysztof also added a question. Was there some musician that inspired you to start, who set the fire in your heart? Actually, to be honest, my parents just inspired me in the music school when I was like 6, and I had no choice, but I liked it. At the end, I ended up liking it. Okej, nie będziemy romantycznej historii, po prostu rodzice jak miała 6 lat zapisania do szkoły muzycznej i po prostu tak zostało, powiedziała okej, robimy to i nie ma wyjścia, musimy dzisiaj to robić. But I saw you playing the activities with our guys, so it was like nice. Clement, how did your adventure with the theater start? Ponieważ ten człowiek lubi teatr, dlatego zapytałem go, jak zaczęła się jego przygoda z teatrem. There were two of my friends who were doing theater when I was 8 years old. On each end of year, they are preparing a show in a theater in Toulouse. So I've been here with my parents. We saw my friend, and I was like, great, angel. So I was looking for an activity out of school. So I enjoyed this show. I was like, okay, let's go. And so from I started like this. My friend motivated me, my family as well. I've been to this group with my friends, so I knew some people already. And I did this for 10 years. That was great. Okej. Pan Clement miał 2 przyjaciół, którzy robili zawsze na koniec roku w jego mieście w Toulousie przedstawienia teatralne i pewnego razu, to jak miał 8 lat, tam był na takim przedstawieniu i się zapalił. Oni go zamotywowali, rodzice pomogli i 10 years? Yes. I 10 lat uprawiał ten jakże piękną pasję, pielęgnował sobie. Zastanawiam się, jak na przykład
na przykład jak Jimi Hendrix, zmieniasz jakiś inny gitarowy? Krzysztof asks you if you want to be like Jimi Hendrix or do you have any other guitar idols? Oh, if I had the opportunity to be like Jimi Hendrix, I would totally like to. I don't think it would happen. But yeah, why not? My sister recently bought an electric guitar, and I didn't play it yet, but I think I will love it. So let's see, maybe. Could you pick one? If the guy who you say, oh my, this is my favorite guitar player. Do you have some? No. Krzysztof pytał, czy pani Marta chce być jak Jimi Hendrix, albo czy ma jakiś inny gitarowych idoli, ale pani Marta stwierdziła, że chciałaby być jak Jimi Hendrix, ale nie ma jakichś specjalnych idoli. Jej siostra gra na gitarze elektrycznej i też chce kiedyś spróbować, jeszcze się jej udało. Okay, you young guy, De Niro, Gerard Depardieu, Johnny Depp. Who is your actor ideal man? Ideal actor? I enjoyed the three, so De Niro, Depardieu, and Wow. Depp. Say one more in French. De Niro, Gérard Depardieu et Johnny Depp. Or you pick someone else? I enjoy one who played. Well, let's say that I enjoy these three guys, and I am progressively super interested by Depardieu because I don't know much of his movie, but the character, this person as a human being, seems pretty impressive. Well, but there is bad aspect, good aspect, but seem impressive. And also, one who played in Social Network is called. Heisenberg, Jesse. Yes, thank you. Yes, this guy, I saw some of his movies, especially in Social Network, and I find him pretty impressive. Yeah. Okej, pan Clement podziwia oczywiście wszystkich tych trzech aktorów, których wymieniłem, czyli De Niro, Depardieu i Johnny Deppa, ale wszyscy robią na nim ogromne wrażenie, szczególnie Gerard Depardieu, który jest najbardziej taki charakterystyczny. Ale ma też jednego gościa, który się mu spodobał najbardziej, czyli bohater filmu Social Network o Facebooku, Jesse Eisenberg. Marta, suing. Why such passion? What did you sue for the first time? The first thing I did was a dress. It was the only thing that I have been doing until now. And it's because, my grandma was a tailor, and I tried sometimes with the fabrics, and I was not really interested until I turned around 20, so it's kind of recent hobby for me. And now with all the quarantine that I was in my home doing nothing, and I had these pieces of fabric again, I decided to try it. Let's see. And I discovered that it's super relaxing. O, So I enjoy it. okej. A pani Marta zaczęła się jej przygoda niedawno, jak miała 20 lat. Zaczęła sobie szyć rzeczy różne. Pomogła jej w tym pandemia, jak została w domu sama i stwierdziła, że trzeba by coś zrobić, więc zaczęła szyć. A wcześniej jej babcia była krawcową, ale specjalnie to nie pociągało, dopiero teraz niedawno odkryła sobie tą pasję i szyje sukienki. Także też bardzo fajnie. Podoba Ci się ciekawe raportowanie, które brzmi rap francuski i amerykański ulubiony rap. Clement, French rap or American rap, and who is your favorite rapper? Okay, French rap, for sure. On a favorite one, it's a mix between Belgium, French, American one, or Switzerland. Okay, Switzerland there is one called Makala. French, let's say one called Leilo, or Benjamin Epps, or Limsa. Belgium, I would say a guy called Isha, and for America, Kendrick Lamar, for example. Okay. Mając do wyboru rap francuski czy amerykański, pan Clement wybrał raczej francuski.
I wymienił też francuskich raperów, ale niestety ich nie powtórzę, dlatego teraz go poproszę. Could you say again the names of the French rappers, because I am not very good. Everyone or just the French one? French one. Okay. Because Kendrick Lamar is the It's America. Okay, so only French speaker like Belgium, Switzerland, and okay, because they are all rapping in French. All right. Makala, Leilo, Benjamin Epps, Limsa, and Isha. Dokładnie o tym właśnie chodziło. Natrafiłeś na podkrab i to może miałeś okazję słuchać Did you listen to Polish rap and did you hear Marta? So we talk about it a little bit. Actually, I think maybe someone put the music one time, but I should listen to it. I didn't listen to it yet. But you promised to do it. No, it's there is people camera. I can do in another way. Yes, because so we talk about it seems interesting, and yeah, my problem I think is that I enjoy to understand the lyrics, and well, Polish I understand trochę. So, but I just need to be curious, so I should take a look. It's one of the most famous, right? Yes. So, yes. Pan Clement powiedział, że jeszcze nie słuchał, ale możliwe, że gdzieś tam usłuchał, bo ktoś mu kiedyś puścił. Na pewno nadrobi, bo jest ciekawy tego, co to za polski fenomen, ale może być problem z wysłuchaniem treści, ponieważ no jednak on mówi dosyć szybko i po polsku, więc pan Clement dokładnie to nie rozumie, ale zobaczę. Marta, you like mountains. Tell us why. What is so special about walking in mountains? If you go out of the path, you have infinite possibilities to explore, and it's not like when you're in a field and you can see 90 kilometers in the same moment, but you have all these deep valleys, these little corners that are so, let's say, when I go in the mountain, for example, in my place, I'm pretty sure I visited corners that were not visited by a human in probably 100 years, because they are so remote and so little and so mysterious, and I like that. It's cool. Pani Marta lubi tą przestrzeń, którą daje, to poczucie przestrzeni, którą dają góry i to poczucie nieskończoności i możliwości zobaczenia rzeczy, tak wielu rzeczy w jednym czasie, także rozumiemy tą pasję. We understand your passion, it's nice. Okay, the questions for you, next question is for Clement. This question is from Krzysztof. Grałeś kiedyś w Simsy, bo to naprawdę było ciekawe pytanie, bo tam jest możliwość nabierania różnych umiar. Yes, Krzysztof asked you a question about did you play Sims? Because in Sims there is a possibility to wear a character, wear someone, and you have original image and original style. Did you play it? Not by my home, but I follow some friends playing it, and I found it pretty funny because you have a lot of possibilities. But I appreciate. We talked earlier about this, your style, and you said that one of your passion is creating your image. What could you tell something about? You said about the second-hand shops. Tell us something about it, because it's interesting, I think. I enjoy to think about how I look like, let's say, in the way with jewels, clothes. Recently for a party of a friend, I also, you and me, did the makeup. I don't know, this idea of building yourself in aesthetic way, I'm finding interesting
and I want to explore it more. And it's, I don't know, it's okay. I think socially in my mind, of course, I'm doing it because I am a human being, so I want to show something. But I think that also I'm doing it for myself because I enjoy these clothes, these colors. So yeah, second-hand shop, you can find unique clothes. I enjoy this idea of exploring, taking time to find it. Sometimes maybe too much time. I'm thinking like, should I take it? It's a bit expensive. But yeah, let's say please. I enjoy to explore. Tak, Simsy pan Clement słyszał o Sims takiej możliwości ubierania postaci, ale co do oryginalności jego stylu i poszukiwania tego swojego stylu, stwierdził, że to bardzo fajny sposób na odnajdywanie siebie w taki estetyczny sposób. Lubi spędzać czas w sklepach używaną odzieżą, żeby tam wyszukuje swoich ubrań, czasem spędza tam dużo czasu. Lubi się odnajdować w kreowaniu swojego wizerunku za pomocą ubrań, biżuterii. Jest bardzo ciekawy, chciałby jeszcze bardziej zgłębić ten temat. Next question is for both of you. Kogo byście zaprosili na kolację naszą? Who would you invite for the dinner of your dreams? You can pick the person who is alive or who is not alive anymore. Can we speak every language? Because I would like to meet with Mozart, but he spoke German and I don't. Maybe no English. Spytałem się, pan Krzysztof spytał, kogo zaprosili go na kolację marzeń. Pani Marta stwierdziła, że Mozarta, ale niby się nie dogadali, bo on mówi po niemiecku, a ona nie. Ale we would have a translator, so don't worry. Okay. What about you? I enjoy to sing, but I should find the answer. Okay, there is a guy, a rap journalist in France called Mehdi Maizi. I'm watching a lot of his interview. Interesting guy, a lot of knowledge in this field, and yeah, I would like to have dinner with him. Seems to have a good time with him. Yeah. Pan Clement zaprosiłby francuskiego dziennikarza, który zajmuje się rapem, bo ma ogromną wiedzę na temat właśnie w tym temacie, ale jak się nazywa, powie jeszcze raz on. What is his name? Mehdi Maizi. Dokładnie tak się nazywa. I think I'm going to ask you an additional question about this dinner of your dreams. What would you pick to eat on your dreams, this dinner of your dreams? Okay. Spytałem się jeszcze a propos kolacji, co by sobie zamówić do jedzenia. Taką jedną wymarzoną potrawę. I think because it's a dinner of my dream, I won't take it something that I... Pierogi. Okay, we can add pierogi also. But not something that I'm eating every day. So something original, I don't know. Some weird vegetables that I don't know. Something like this to check. Some insect, this type of stuff. I would like an original dinner because it's a dinner of my dream, so a lot of stuff that I'm going to try already. Wow. Yeah. Pan temu wybrałby coś, czego jeszcze nigdy nie jadł, na przykład jakieś oryginalne warzywo, którego jeszcze nigdy nie próbował, albo próbaczki, ale to już... Bo to jest kolacja jego marzeń, więc chciałbym spróbować czegoś totalnie wyjątkowego. Marta, what about you? I will choose something with salmon, I think, because I don't usually eat it as it is so expensive. But yeah, like real salmon with maybe smoked and probably some expensive cheese, things that I cannot pay normally. A pani Marta wybrała coś z łososiem, bo jest drogi i jakiś drogi ser. Coś, czego normalnie by sobie nie kupiła. Także dobry. Krzysztof, a co ty byś wybrał z menu na swoją kolację marzeń? Jest tyle dużych potraw, ale miałem wybrałem coś, czego jeszcze nie próbowałem, gdybym miał wybrać jedną rzecz, to na przykład pizza brzmiała w XXL. A co było na tej pizzy? Znaczy, czego jeszcze nie próbowałem. Na przykład? Na przykład
na przykład kiwi. Jadłem kiwi, ale nigdy na pizzę. Dobra. To było Krzysztof ciekawe. would pick something he never ate before. It would be pizza XXL size with kiwi because he eats kiwi, but he never ate A pizza kiwi on kiwi. pizza. Oh, interesting. Może być omadżu pizza na... Tak, to sobie z omadzios. Na kiwi pizza. Okay, this one is nice. This guy picked this question. You catch a golden fish. She gives you 3 wishes. What do you wish for? Oh, man. I told you it's gonna be hard. Oh, yes, it's hard. Zadali mi pytanie, że łowią sobie złotą rybkę, a on obiecuje, że spełni ich 3 życzenia. Jakie to będą życzenia? Albo dwie złote rybki. Tak, dwie złote rybki. Jedna rybka dla Marty, druga rybka dla Kamila. Two, right? Or... No, there are 2 golden fish. One for you, one for yes. you. Have 2 wishes, you have 2 wishes. I think, well, it's... Yeah, I think with the first one, if I can do a global one, we are living in a world complicated already, more complicated with the COVID recently. So if we can, wishes we can like, it's super utopic, but well, remove this pandemic and also troubles like war and people suffering or this stuff. I would like to, because, well, it's touching everyone, directly or indirectly, more people than others, but all these troubles that world population have, like war and second one. Pierwszy tą samą politykę globalną, żeby nie było troszczyć się o innych, żeby nie było wojny, głodu, pandemii i takich rzeczy, gdzie ludzie cierpią. To jest bardzo altruistyczne podejście. Zostają jeszcze 2. Yeah, don't worry. It's a difficult question, yeah? Yes. It's a little, Because it's similar like what is your dream? Yeah. It's so hard question. But like, you are never in this situation, never happens. So it's like you have to decide two, like you have to do hierarchies of what is the best choice. No, I am thinking about money right now. Yes. I mean, no, It's the most difficult answer, but actually. yeah, but it's true, like if you're in this situation. Okay, yeah, to be honest, the second one, I mean, not, for example, maybe not being like billionaire or something, just if I can be in a good situation about money in my life in general, I would be. Pieniądze. Ale nie super bogactwo, to takie, that you can afford the thing you want. Yeah, like, yeah. To możesz Having a good pozwolić life. na to, co chce, prowadzić dobre życie. No to jest okej. What about, you don't think I'm gonna miss you? No. You have one and you have 3. 3 left. I think. A ty też się zastanawiam, bo tyle to zaraz zapytam. Nie myślisz, że cię I 3 wishes or 2 wishes? 3! Okay. You have one left. Okay, sorry. This is so typical answer, but I would go for world peace, probably. Pokój na świecie. And health? It's For who? For you? For everyone I care about. zdrowie dla wszystkich. And 20 million people. then this is going to sound a little bit strange, but absolute power. In your hands. Yes. So But power like being a king or power like Iron Man or something? no, like dictatorship of the world. Pani Marta, już koniec. Pani Marta powiedziała, że chciała mieć nieograniczoną władzę jak dyktator, także lepiej, żeby it's better for us that you don't catch this fish. No, but we associate very Dyktatorka. Dyktatorka, dokładnie. But we associate very bad meaning with this dictatorship word. But it would be something. Positive way. Yes. Democracy. In my hands, it will be positive. Pani Marta byłaby dobrym dyktatorem. Out of dictatorship, say this. Just kidding. I'm kidding. Yes. Just think about us when you're The health desire is. It implies that no one will kill me, of course. I That's have right. no opposition or anything. Yeah. Yes, you have no opposition, you would kill everybody, so No, there would be no opposition for you. I will not need it. Yes.
Clement, the last one, and ty myślisz o trzech swoich. Możesz mówić, póki Clement. I think, and we'll go to this. I am in the thinking process of what I will do with my life as professional. So social work is interesting me, but I am thinking about studies, work, and yeah. So I will decide to find a professional way that's really suits me, that I have pleasure to go to work each morning, that I really enjoy this, and that can bring me money. So related to this. Pan Clement chciałby znaleźć idealną ścieżkę dla swojego rozwoju kariery. But if you would have money, you wouldn't have to. If I have, I already think about it. If I will have money and be okay with this, I still want to work. I want to wake up to do something. Some of my friends want to just chill on an island, but me, I want to still be useful for society, even if I have money. You could be a servant of her. Yes. She would be dictator, you could be, yes, my Please, this is yes, my my queen. please. Yes, my queen, please don't kill me. It would be not ceremony, it would be just volunteering. Yes, yes. Volunteering. Everybody saying that. Everybody volunteering. In these poor countries in Asia, they also are volunteering. Yeah, volunteering. Krzysztof, a co z tobą? Łapiesz złotą rybkę, no mówi ci wypuść mnie i spełnię twoje trzy życzenia. Tak, to wiesz co, trzy życzenia na pewno, jeśli chodzi o pokój, to jest takie realne, ale tutaj wszystkie o tym, wszystkie z drugiej strony, wszystkie takie oczywiście wysokie wypichcone modelki o tym gadają, więc gdybym miał wybrać trzy życzenia, to pierwsze to byłoby oczywiście, pierwszym życzeniem byłoby oczywiście spotkać oczywiście na przykład aktora, który zagrał Robiego Slinka w serialu Lenikowo. To było pierwsze życzenie. Czyli kogo? Który zagrał Robiego Slinka. A jak się nazywa ten aktor? Nie pamiętam dokładnie, moje takie pierwsze życzenie, drugie słowo nie byłoby możliwe, bo już go nie ma, ale to było moje pierwsze życzenie. Dobra. Drugie to byłoby to byłoby na przykład hodowla owiec. I trzecie? Bardzo oryginalne musisz powiedzieć. Dla ciebie mógłbyś wziąć, bo wiesz. Ale nie na przykład ale gdybym miał trzecie wybrać takie życzenie oczywiście dla siebie oczywiście, to może biblioteka pełna płyt na przykład. Wow, bardzo oryginalnie. No, powiem ci szacun. Krzysztof would like to meet an actor who played some character, but he's already dead, so it would be like a dream. He would like to grow the sheep. Oh, Yes, original. And he would like to have a library full of CDs. a library full of CDs. I mean, Yeah, a place that people Yes. can take CDs. Yes, Yeah? yes, yes. About the actor, does he have an actor in mind, or is Jak się nazywa ta postać, którą grał ten aktor? Grał Robiego Slinka w serialu Lenikowo. In a Polish TV series, he played one character, and he would like to meet him. okay? And he said that he wants to talk about peace because about peace, every model in a model contest, every model talk about the peace in the world. So słusznie, powiem ci bardzo oryginalne podejście. It's very obvious ones. Takie ciekawe wkące pytanie, jak się zaczęła przygoda z nami? I heard Naruto, but the structure of this question is... Pytanie jest o ulubioną filmową postać i szczególnie do Clementa kierowane jest pytanie o Naruto. The question is about your favorite movies character, and for you especially what about Naruto? Okay, yes, because I'm watching Naruto right now in this period in my wolontariusze, and crazy, and I really enjoy, and who I appreciate the most. Yes, there is one character called Pain, like related to
Pain. And he's a guy who would like peace in the world by creating a big illusion, like everyone obeys this guy, so no war because he's like the master of the world. So he's like he has this big project in mind, and he has a difficult background, and he's controlling 6 character bad guy attacking the village of Naruto. Well, this character is super charismatic, and I don't know, has a lot of pain in the story, as his name, and it's related to the music when he appears and all this stuff. It's impressive character. When I saw him, I'm like, oh. Okay. Pan Clement miał pytanie związane z Naruto, to jest Japanese series? Tak. Z japońskim serialem Naruto. Jest tam postać, która się nazywa Pain, jest pełna, bardzo ciekawa postać, bardzo charyzmatyczna. Nie powtórzę tego wszystkiego, co ona robi, musicie sobie sami zobaczyć ten serial, ale pan Clement jak tylko zobaczył, to się w tej postaci zakochał. Tak, to prawda? Tak, to jest oczywiście zarówno manga, jak i anime, więc można ciekawe do obejrzenia i do poglądania zawsze ciekawa rzecz. Najpopularniejszą postacią jest w jakim drugim oczywiście dziewczyna o imieniu Clement, bo według autora to jest najpopularniejsza postać tam. Jak się nazywa? Tamari. Czyli to jest najbardziej popularna postać jako dziewczyna oczywiście. Tamari. I know Tamari. Yes. Wait. The character female. Yeah. Dogadali się fani Naruto, także niestety ja się nie... A ty lubisz Naruto? Oglądałaś teraz? Kiedyś oglądałem. I to dużo. Super. Tamari jest tu ulubiony? Twój ulubiony... Znaczy na z. One of them. Okay. Marta, what about you? What is your favorite movie character? I like, you know how to train your dragon? This. Jak wytrenować smoka? Tak. I like the main character, Hiccup. And I like his evolution in the 3 movies. I don't know, he's so intelligent and so inventive, and he starts from nothing. He looks like coward, but then it's super brave because he trained the dragon by himself, and he's this engineer mind to do his inventions. I don't know, it's super cool. And then he lives in these beautiful islands and with these beautiful people around and these little towns. And I want his life. It's cool. A ulubioną postacią pani Marty jest główna postać z filmu Jak wytrenować smoka, ponieważ bardzo się jej podoba droga ewolucja głównego bohatera, który tak naprawdę spełnia sen od zera do bohatera i staje się super bohaterem. Jest odważny i mieszka na super wyspie. Widziałeś ten film? Tak, tam jest dużo smoków, a w tłumaczeniu polskim to jest szkaf. Okej, nie wiem, bo się nie widziałem tego filmu. Okay, because the question for you was about movie characters, because our favorite movie character is Batman. And we would like to ask you, how do you think, who would be the perfect actor for this role? The perfect actor for Batman. The guys who played, who already played them. Do you know the name of the guy who already played? Yes, Christian Bale, Michael Keaton. Robert Pattinson in the new movie, like it's coming out in March. Or maybe you can pick you think some other guy would be the perfect Batman. I think Gerard Depardieu wouldn't fit to this role. I think so. I think not. Yeah. Maybe Mr. Penguin, but yes. Yeah. You already find the good character for the good actor. Good question. Because I'm not really into Batman, I have to admit. So I don't really know the movies. I think I watch only one. And I would say discreet actor. I don't know. I
I also not very into Batman, but I know that there was a little bit of controversy when they picked Robert Pattinson. Yes. But to be honest, I think he will do very well. On the trailers, looks great. So yes, I'm very curious about it. I am okay. The guy who played in Skyfall. Daniel Craig? Yes, I think it would be great also. Okej. Yeah. Ani pani Clement, ani pani Marta nie są zbytnio fanami Batmana. Pani Marta słyszała tylko, że Robert Pattinson będzie grał w najnowszej wersji. Było wokół tego wyboru trochę kontrowersji, ale na trailerze wygląda całkiem dobrze, a pan Clement stwierdził, że bohater filmu Skyfall, czyli Daniel Craig, byłby dobrym w tej roli. A twoim zdaniem kto byłby idealnym Batmanem? Gdybym miał wybrać, to byłby na przykład albo Daniel Radcliffe, albo Tom Felton. Okej, oryginalnie. Z Harry Pottera? The guy from Harry Potter. Jakiś czas Daniel Radcliffe? The actor of Harry Potter? Jest. Tom Felton i? Tom Felton i Rupert Grint. Okay, the next question is about eating. Which Polish dishes you like the most? And what local dishes from your area would you recommend to us? First about the Polish dishes. Zapytaliśmy Państwa, jaka jest ich ulubiona polska potrawa, a drugie pytanie będzie, co poleciliby z kuchni lokalnej, z miejsca, z którego pochodzą. Barsz. It was the first time I Barsz. tried here, and it's really nice. And also this mountain cheese from South. Oscypek. This one. What about you? Original. Pierogi. Pierogi, yes, Mr. Pierogi. Of course. And also we have a little obsession with Marta with this dry sausage. You know the... Cabanosy. Yes. Yes. Deep rice. Yeah, because there is one spicy one that we buy in Żabka. Kabanosy i Super. kabanosy, oscypek, barszcz i pierogi. Bardzo fajny zestaw, bardzo fajny. Zwłaszcza, że jest zespół polskiej kabanosy. Dokładnie. Okay, what would you recommend for us from Tenerife and from Toulouse? You have nothing to lose. Yeah. Good one. Show me in the French, so maybe they will hire me in the French TV. You just saw my life in France. I just saw your life in France as well, man. Okay, I'm gonna cut. Don't say that anymore. Don't say that anymore. I'm gonna cut. So, Toulouse, and especially because it's from the region of Toulouse, but not originally from another city next to Toulouse. It's called cassoulet. 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 What is cassoulet? Cassoulet is a mix of duck meat, sausage, usually pork, beans, little white beans. Mieszanka mięsa kaczki, sausage, kiełbasek wieprzowy, sausage pork. białej fasoli And what? It's like and some vegetables. It's like, yeah. And it's something who takes time to cook. You cook in one pot? Yeah. Usually I have to admit that my friend and my family, whatever, we don't cook it, we buy it already prepared because it's something, I think it's more professional to do it. But it's great, local from the region, and it's come originally from Castelnaudary, which is a smaller city next to Toulouse. Yeah, great. Jednogarnkowe danie z tymi wszystkimi składnikami, które nazywa się once more the The name of the dish, cassoulet. Cassoulet. And if I can say, I brought it to friends, international friend before Poland, and they told me, but it smells like cat food, they said. But it's really good, but they were too much critic about the dish. Pan Clement mówi, że kiedyś przyniósł swoich już friends? No, friend from Germany, Italy, international friends. Międzynarodowym przyjaciołom, a oni powiedzieli, że to smakuje, pachnie jak jedzenie dla kota. No, Marta, what about you? I would recommend this specific sauce that we called mochopikon, and we make with vinegar, some kinds of paprika, garlic is spicy,
And we eat with these specific boiled potatoes with a lot of salt, and we call it wrinkled potatoes, papas arrogadas. And the combination is heaven. I will prepare for you. And it's from Tenerife, yes? Yes, well, from the Canary Islands. Canary, okej. Pani Marta z kolei wspomniała o sosie, ostrym sosie, który się spożywa z gotowanymi ziemniakami z dużą ilością soli. I zaraz powiem jeszcze raz, jak się to nazywa. Could you pick, tell another time the name of the sauce, the name of the potato potom? The name? Mojo rojo or... Mojo rojo is the sauce. Yes. Mojo rojo to jest ten sos. And the papas arrogadas. Papa arrogadas is the... Wrinkled potatoes is the translation. Rojo is red, it's like... Yes, or because it's rojo. paprika. Yes. Wow, it was great. I'm already hungry. Yes. Krzysztof, Tak. jako gdynianin, co poleciłbyś naszym przyjaciołom z Francji i Hiszpanii? It's Spain, yes? I mean, Tenerife, Canarian, it's like Spain. Yes. To byłby na przykład kotlet panicki. Kotlet. Czyli taka odmiana sznycla. Okej. Schabowy, rozumiem. Tak, do tego na przykład ziemniaki i oczywiście surówka z na przykład z marchewki, chociaż bywają czasami na przykład z jabłka i na przykład z jabłka albo na przykład z serii. Okay. Just Google schabowy. It's like a piece of pork meat. It's crushed with to be flat in egg crunches. You boil it on the oil with potatoes and carrot. It's traditional Polish. Just Google schabowy and you're gonna see the variations of this. Oh, yeah. And we are in the final. So now the 20th question for you is question for question. You can ask Krzysztof a question. Pytanie za pytanie, panie Krzysztof. Tak. Okay. I wrote one. Pan Clement się nas przygotował. Okay. What are your hobbies, if you can give some? Jakie mam hobby? Na przykład szukam różnej muzyki, szukam do słuchania. He likes searching music on YouTube and then he listens to it. Okay. A ty lubisz rap, tak? Tak. Między innymi. Co jeszcze? Na przykład muzykę, na przykład muzykę elektroniczną, taką cięższą, czyli na przykład metal. Electric music metal. Wybierz 5 zespołów. Swoich ulubionych. Zespołów. 5 favorite bands. To był oczywiście Pierwszy. To było drugie. No, drugie. Drugi na przykład to byłby na przykład Foo Fighters. Foo Fighters. Co jeszcze? 3. Trzeci to było oczywiście 21 Pilots. Okej. 4. 4. Czwarty to byłby zespół Imagine Dragons. Imagine Dragons. I 5 Marta musi zagrywać na Marta. Oczywiście Marta jest raczej twórcą solą, ale gdy miał budować from tego, jak sportowy byłbym In Flames. In Flames. Okay. Thank you. Marta, what about your question to Krzysztof? I would like to ask you the same question he asked me, like how did you first became interested in music and what is your biggest inspiration? Jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką, Krzysztofie? I kto jest twoją największą muzyczną inspiracją? Historię muzyczną najpierw pierwszą, jeśli chodzi o pierwszą przygodę z muzyką zacząłem dzięki najpierw dzięki
Dzięki oczywiście bratu zacząłem swoją przygodę z muzyką, później był tata i oczywiście wujek Zamil, czyli wujek Pis. Krzysztof has begun his adventure with music thanks to his brother, his father and his uncle from England. And he is very good at music. He knows the names of the bands, the songs, every album, and he's incredible. I tym wesołym akcentem dobiegliśmy do końca. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Nam się bardzo podobało. We enjoyed it a lot. It was like super nice, super cool talk. Share good moment together. Bardzo dziękujemy. To była dla Was Pani Marta, Pan Clement, Dziękuję. Krzysztof pyta. Co podaje mi z Nie mylić z pytonem. Dzięki.